drugie co do wielkości miasto Portugalii. Jest to jedno z najważniejszych ośrodków kultury, handlu i historii. Miasto, które łączy surową średniowieczną zabudowę z żywą współczesną sceną miejską. Leżąc nad rzeką Douro, Porto było jednym z centrów epoki odkryć i handlu. I w tym filmie pokażę Ci najlepsze atrakcje w tym mieście, a także przybliżę Ci historię odkrywcy, który odkrył m.in. Maderę czy Azory. We are here in Porto, Matosinhos Beach, 15 minutes from the city center. We are in surf training school. I hope everyone can try surf one day here in Porto in surf training school. To najszersza i najbardziej efektowna piaszczysta plaża w okolicach portu, położona tam, gdzie rzeka Douro ostatecznie ustępuje miejsca Oceanowi Atlantyckiemu. To właśnie tutaj bije sportowe serce regionu, ponieważ Matosinhos uznaje się za jedno z lepszych miejsc do nauki surfingu w Portugalii. Dzięki specyficznemu ułożeniu brzegu i falochronom fale są tu regularne i bezpieczne, co sprawia, że jest to doskonałe miejsce dla początkujących surferów. Na wodzie niemal zawsze widać setki osób na deskach, co nadaje plaży niesamowitą energię. I właśnie w tym miejscu po raz pierwszy w życiu poszedłem na surfing. I powiem Wam, że robiłem to pierwszy raz i było trochę ciężko, ale da się tego nauczyć i już za pierwszym razem możemy złapać jakieś 2-3 fale. I ogólnie zabawa jest niesamowita. Widoki, kiedy siedzisz na desce i patrzysz na to piękne słońce, w ogóle na ludzi, na innych surferów i wszystko, są niesamowite. I koniecznie polecam Wam pójść na surfing, jeżeli będziecie w Porto albo w innym miejscu w Portugalii. Wieża Kleryków to barokowa dzwonnica w Portu, wznosząca się na około 76 metrów i przylegająca do kościoła Świętego Pawła. Budowę ukończono w 1763 roku. Wewnątrz prowadzi około 240 kamiennych stopni, które doprowadzają na taras widokowy. Jako najwyższy punkt historycznego centrum, część wpisana jest na listę UNESCO, wieża stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta. Kościół Świętego Franciszka to najbardziej luksusowe wnętrze w całym portu, które skrywa w sobie niezwykły kontrast. Z zewnątrz budowla wygląda na surową, gotycką twierdzę, ale jej środek dosłownie oślepia blaskiem. Szacuje się, że do pokrycia ołtarza i ścian wykorzystano około 300 do 500 kg prawdziwego złota. Świątynia ta została wzniesiona w XIV wieku i to właśnie z tego okresu pochodzą te wszystkie elementy wykonane z granitu. Jednak tym, co robi tu największe wrażenie, nie jest sama granitowa konstrukcja, lecz jej niezwykła barokowa dekoracja. Jest to najbogatszy kościół w całym kraju pod względem tej konkretnej ornamentyki. To dekoracja wyjątkowa i bardzo specyficzna. Więc dlaczego mamy ją właśnie tutaj? Ponieważ początkowo święty Franciszek z Asyżu planował budowę wielkiego kościoła, który mógłby pomieścić rzeszę wiernych. Ale miała to być świątynia skromna, ponieważ zakon franciszkanów znany jest z życia w ubóstwie. Ten przepych pojawił się później, gdy bogate rodziny z Porto zadecydowały, że chcą umieścić tu swoje grobowce. W każdej z tutejszych kaplic spoczywa jakaś rodzina. To właśnie ci ludzie zapragnęli, aby Kościół był piękny i bogaty, kierując się zasadą złoto dla Boga. Złoto było tym, co najlepsze. Cała ta dekoracja została wykonana w drewnie kasztanowca i dębu. Wszystko to wyrzeźbiono ręcznie, a następnie pokryto płatkami złota. Możecie sobie tylko wyobrazić, ile złota zużyto, by pokryć te wszystkie drewniane elementy. To doprawdy imponujące dzieło ludzkich rąk. Tuż obok kościoła Świętego Franciszka znajduje się bardzo ważna część całego kompleksu, czyli Muzeum Trzeciego Zakonu Świętego Franciszka. A bilety zazwyczaj obejmują zarówno kościół, jak i to muzeum, więc warto zajrzeć. A w tym muzeum możemy zobaczyć takie rzeczy jak skarbiec, w którym możemy zobaczyć niesamowitą kolekcję przedmiotów liturgicznych, a także salę posiedzeń, która jest urządzona z ogromnym przepychem i bracia zakonni podejmowali tam najważniejsze decyzje.
A teraz znajdujemy się w katedrze w Porto. Jest to romańska świątynia obronna, która została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest ona jednym z najważniejszych i najstarszych zabytków w Porto. Jej budowa rozpoczęła się w XII wieku, dlatego z zewnątrz przypomina raczej twierdzę obronną niż kościół. Łączy w sobie style romański, gotycki i barokowy, co jest wynikiem licznych przebudowań na przestrzeni stuleci. Warto zwrócić uwagę na gotyckie krużganki, czyli takie tarasy. Ozdobione są pięknymi panelami azulezu z XVIII wieku. W katedrze odbył się ślub króla Jana Filipa I z Filipą Lancaster, co zapoczątkowało długotrwały sojusz portugalsko-angielski. A ciekawą rzeczą jest to, że wewnątrz skrywa się srebrny ołtarz, który został uratowany przed grabieżą wojsk Napoleona, dzięki sprytnemu zamaskowaniu go warstwą gipsu. Więc można powiedzieć, że w tym miejscu bije historyczne serce portu. Praça da Liberdade to najbardziej reprezentacyjny plac w Porto, który od wieków stanowi punkt styku między starą częścią miasta a jego nowoczesnym centrum. Na samym środku wznosi się potężny konny pomnik króla Piotra IV, który dla Portugalczyków jest symbolem odwagi i walki o wolność. Król trzyma w dłoni kartę konstytucyjną, co upamiętnia wprowadzenie nowoczesnych praw, o które Piotr IV walczył podczas wojny domowej w XIX wieku. Mieszkańcy Porto tak bardzo wspierali króla w tych trudnych czasach, że z wdzięczności zapisał on miastu swoje serce. I to chodzi o dosłowne zapisanie swojego serca. I do dziś to serce jest przechowywane w specjalnym naczyniu w pobliskim kościele Lapa i traktowane jako najcenniejsza relikwia. I ten plac jest idealnym punktem orientacyjnym, z którego łatwo można dojść do najważniejszych zabytków Porto. Teraz atrakcja, której w ogóle nie spodziewałem się, że mogę tu zamieścić. Czyli McDonald's, który znajduje się na Prato de Liberdade. I uznawany on jest za jeden z najpiękniejszych lokali McDonald's na świecie. Wnętrze zachowało bogate zdobienia dawnej kawiarni, kryształowy żyrandol czy kolorowe witraże. Zadbano o utrzymanie historycznego charakteru przestrzeni i dzięki temu restauracja stała się nieformalną atrakcją turystyczną. Największe wrażenie robi figura orła, którą widzimy obok napisu McDonald's. Dodatkowo ciekawe było to, że przy wejściu możemy spotkać prawdziwego sokoła i służy do odstraszenia gołębi. Więc nawet niekoniecznie polecam wam jeść w tej restauracji, ale na pewno polecam wam zobaczyć ten piękny budynek. Igreja do Carmo to jeden z najbardziej zachwycających budowli w Porto, słynąca z gigantycznej bocznej ściany pokrytej tysiącami niebiesko-białych kafelków. Malowidła na tych płytkach przedstawiają historię zakonu karmelitów i sprawiają, że jest to jeden z najczęściej fotografowanych miejsc w Portugalii. Mało kto jednak zauważa na pierwszy rzut oka, że to co widzimy to tak naprawdę dwa osobne kościoły stojące obok siebie. Barokowy Igreja do Carmo oraz starszy o 100 lat Igreja dos Carmelitas. Pomiędzy nimi jest ukryty najwęższy dom w Portu, zwany Casa Studida, który ma zaledwie 1,5 metra szerokości. Dom ten wybudowano specjalnie po to, aby oba kościoły nie dzieliły ze sobą wspólnej ściany, co w tamtych czasach było surowo zabronione przez prawo kościelne. Dodatkowo ta wspólna wąska konstrukcja miała zapewnić fizyczną izolację między mnichami z jednego kościoła, a mniszkami z drugiego. Wnętrze Igreja do Carmo olśniewa bogactwem. Niemal każdy centymetr ołtarza pokryty jest płatkami prawdziwego złota, co pokazuje dawną potęgę i zamożność kraju. Monteigaria to portugalska marka cukiernicza, która specjalizuje się w pastel de nata. Są takie słynne kremowe ciasteczka. I ta firma, ten sklep, jest znany z bardzo świeżych, pieczonych na miejscu wypieków. Ogólnie nie jestem fanem kuchni portugalskiej, takich dań jak francesinha na przykład, ale te ciasteczka, pastel de nata są po prostu pyszne w smaku. Jadłem pastel de nata w wielu miejscach i ten na pewno mogę polecić w tym miejscu. Udaliśmy się na jeden z punktów widokowych. Jest to Jardim do Moro w miejscowości Nova de Gaia. I widzimy tutaj piękny widok na rzekę, most i na atrakcje w Porto. Muszę wam powiedzieć, że to miejsce jest przepiękne. My chcieliśmy się załapać na złotą godzinę, na zachód słońca, ale nam się nie udało. Ale to nic złego i tak widzimy tutaj piękny widok, nawet w nocy. Z tego malowniczego wzgórza rozpościera się jeden z najbardziej efektywnych widoków na miasto, a obok punktu jest park, by odpocząć i obserwować panoramę. Tuż obok znajduje się klasztor Serra do Pilar, a jest to obiekt wpisany na listę UNESCO, więc Jardim do Moro bywa obowiązkowym przystankiem dla tych, którzy szukają pięknego widoku na miasto. A na górę punktu możemy dojechać kolejką linową Teleférico de Gaia.
Startuje ze stacji dolnej Cais de Gaia, położonej przy piwnicach wina Porto i promenadzie nad rzeką Douro. A górna stacja znajduje się przy Jardim do Moro, przy punkcie widokowym. Przejazd trwa kilka minut, ale daje fajną, szeroką panoramę na rzekę. Bilet w obie strony dla dorosłych to jest 10 euro, a dla dzieci 5 euro. Ponte Luis to ikoniczny dwupoziomowy most stalowy, który jest symbolem Porto i łączy je z Villa Nova de Gaia. Choć często jest skojarzony z Gustawem Eiffelem, projekt ten został wybrany w drodze konkursu, w którym sam Eiffel również brał udział. Eiffla oczywiście kojarzymy z wieży Eiffla, która znajduje się w Paryżu. Jego propozycja została jednak odrzucona, ponieważ przewidywała tylko jeden poziom, co nie spełniło wymogów szybko rozwijającego się miasta. I ostatecznie most zaprojektował Théophile Seyric, uczeń i dawny wspólnik Eiffla. I w momencie otwarcia był to najdłuższy stalowy łuk na świecie, mierzący 172 metry. Górny poziom służy obecnie linii metra i pieszym, oferując zapierający dech w piersiach widok na rzekę Douro, podczas gdy dolny przeznaczony jest dla samochodów. A cała konstrukcja waży ponad 300 ton i jest świadectwem potęgi przemysłowej XIX-wiecznego Porto. Praça da Ribeira to najstarszy plac w Porto, położony tuż nad samą rzeką Douro. Znajdziesz tu mnóstwo kolorowych, wąskich kamieniczek, które wyglądają jak z bajki. Dawniej to właśnie tutaj tętniło życie handlowe i przypływały statki z towarami z całego świata. Plac jest wpisany na listę UNESCO, co oznacza, że jest światowym skarbem kultury. W wąskich uliczkach wokół placu łatwo się zgubić, ale każda z nich ma swój klimat. Znajdziesz tu mnóstwo knajpek z lokalnym jedzeniem i muzyką. I to właśnie tutaj z nadbrzegu odpływają turystyczne łodzie, którymi można podziwiać mosty portu. A teraz atrakcja, ale bardziej postaram się wam powiedzieć o ciekawej osobie. A jest ona na równi z takimi osobami jak Krzysztof Kolumb, Vasco da Gama czy Magellan. A jest to pomnik poświęcony Henrykowi Żeglarzowi, który urodził się w Porto w 1394 roku i stał się najważniejszym prekursorem odkryć geograficznych, albo jednym z najważniejszych. Postać na pomniku wskazuje rękę w stronę rzeki i oceanu, co symbolizuje kierunek, w którym pchnął całą Europę. Henryk zaczął organizować wyprawy, ponieważ Portugalia była wtedy małym, biednym krajem, liczącym zaledwie około 1 miliona mieszkańców, który szukał nowych źródeł bogactwa, takich jak złoto, przeprawy czy nowe szlaki handlowe. Henryk Żeglarz chciał też szerzyć chrześcijaństwo i sprawdzić, co znajduje się poza końcem świata. W tym czasie w Portugalii rządził jego ojciec, król Jan I Dobry, który wspierał ambicje syna. I dzięki uporowi Henryka Portugalczycy odkryli w 1418 roku Maderę, a w 1427 roku Azory. Henryk stworzył fundamenty, na których opierali się później najsłynniejsi odkrywcy z różnych krajów. To wszystko dało początek nowym szlakom handlowym i gospodarce atlantyckiej, przyspieszając wymianę biologiczną i kulturalną, ale także otwierając drogę do kolonializmu i niestety handlu niewolnikami. Mieszkańcy portu traktują Henryka jako bohatera narodowego. Estação São Bento. Ten dworzec to coś znacznie więcej niż stacja kolejowa. To otwarta księga historii Portugalii, do której wejście jest całkowicie darmowe. Został wzniesiony na ruinach starego klasztoru świętego Benedykta, a jego budowa mogła ruszyć dopiero po śmierci ostatniej, mieszkającej tam zakonnicy, ponieważ król obiecał nie burzyć murów, dopóki żyje w nim chociaż jedna osoba. A najważniejszym punktem tego działającego dworca jest jego główny hol, który zdobi około 20 000 ręcznie malowanych kafelków azulejos. Ich ułożenie zajęło artyście z orzekł lasu aż 11 lat, a każdy fragment ściany opowiada inną ważną historię Portugalii. Zobaczysz tam wielkie sceny bitewne, triumfalne wjazdy królów do portu oraz codzienne życie dawnych mieszkańców przy uprawie winorośli. Centro Português da Fotografia. To muzeum mieści się w budynku, który przez setki lat był ciężkim więzieniem. I zamiast cel, dziś zobaczysz tam ogromne kolekcje starych aparatów fotograficznych, w tym maleńkie modele szpiegowskie. Budynek ma niesamowicie grube ściany i wielkie kraty w oknach, co przypomina o jego mrocznej przeszłości. Z wyższych pięter można wyjrzeć przez więzienne kraty na dachy miasta. Jest to miejsce dla fanów fotografii, ale moim zdaniem nie zobaczycie tam nic takiego ciekawego, odkrywczego, jeżeli chodzi o fotografię, chyba że wystawa jakoś jest bardzo ciekawa, ale kiedy my byliśmy, no to tak bardzo nam się to nie podobało. Warto tam przyjść dla samego budynku, tym bardziej, że wejście jest darmowe. Livraria Lelo.
Uznawana jest za jedną z najpiękniejszych księgarni na świecie. Jej wnętrze z niesamowitymi czerwonymi schodami i neogotyckimi zdobieniami wygląda jak z filmu o magii. I przez lata krążyła tutaj legenda, że właśnie tutaj J.K. Rowling inspirowała się tworząc świat Harry'ego Pottera. I nawet jeżeli nie szukasz książki, to sama architektura i witrażowe sufity robią ogromne wrażenie i koniecznie warto. Mój przyjaciel Michał postanowił kupić książkę w tym miejscu, więc kupił bilet za 12 euro jako wejście, ale ten bilet to też tak jakby voucher do odliczenia od książki. Czyli 12 euro za bilet, odlicza się od 20 euro za książkę i wychodzi książka za 8 euro. No, a wieczorem skoczyliśmy na meczek FC Porto. Klimat jest cudowny, widoki na stadionie są też cudowne. Za bilety zapłaciliśmy 30 euro. Stadio do Dragão, czyli Stadion Smoka, to nowoczesna arena otwarta w 2003 roku, która powstała specjalnie na Mistrzostwa Europy Euro 2004. Podsumowując, Porto to jest bardzo ciekawe miejsce do odwiedzenia. Mam nadzieję, że ten film pomógł Wam, jeżeli planujecie tam wyjazd. A jeżeli chcecie docenić moją pracę, zajrzyjcie do linku w opisie, tam możecie postawić mi wirtualną kawę. I dziękuję za oglądanie.